Lew Trocki jest nadal postrzegany na Zachodzie jako jedyny dobry komunista i ofiara Stalina, który walczył o sprawiedliwość społeczną. Czy rzeczywiście Trocki był tylko ofiarą Stalina, czy też współtwórcą sowieckiego aparatu terroru? W tym filmie poznacie historię człowieka, który stworzył Armię Czerwoną i bezwzględnie walczył z wrogami rewolucji. Ujawniamy w nim nieznane fakty, które całkowicie zmieniają istniejący na Zachodzie obraz Trockiego. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, Centurion Finance ASI, spółka akcyjna oraz Q Logos, wolnościowy projekt abonamentowy. Zachodni intelektualiści nadal postrzegają Trockiego jako dobrego komunistę, któremu zawsze zależało na sprawiedliwości. Tak również postrzega Trockiego wywodząca się z zachodniej elity Ann Applebaum, żona ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, która jest autorką wielu cenionych publikacji o bolszewickiej Rosji. Takie postrzeganie Trockiego nie jest czymś zupełnie nowym. Ten bohater bolszewickiej rewolucji z 1917 roku i twórca Armii Czerwonej, bez której bolszewicy nie zdołaliby się utrzymać przy władzy, zawsze był na Zachodzie postrzegany jako wielki intelektualista i dobry komunista, który za swoje przekonania został ofiarą Stalina. To właśnie dlatego Trocki zawsze był na sztandarach wolnościowych zrywów w Europie. Wystarczy tylko wspomnieć o paryskim maju 1968 roku, w czasie którego karierę zaczynało wielu obecnych europejskich intelektualistów i polityków. To także z tego powodu Trocki jest tak mocno obecny w zachodniej kulturze i systematycznie pojawia się w jej twórczości. Był między innymi pierwowzorem postaci Snowballa w kultowym dziele George'a Orwella Folwark zwierzęcy. Pojawił się także w głośnym i obsypanym nagrodami filmie Frida w reżyserii Julie Taymor, który opowiada o meksykańskiej malarce Fridzie Kahlo, kochance Lwa Trockiego. Dlaczego Zachód tak postrzega Trockiego, skoro ten był bezwzględnym bolszewikiem, który odpowiada za zbrodnie sowieckiego systemu, którego sam był współtwórcą? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zagłębić się w jego życiorysie. Lew Trocki urodził się w 1879 roku w rodzinie żydowskiej jako Leib Bronstein. Tak naprawdę jego nazwisko Trocki było tylko jego pseudonimem, który przyjął na potrzeby działalności rewolucyjnej. To nazwisko nosił zresztą strażnik więzienia w Odessie, w którym Trocki odsiadywał wyrok. Ale Trocki posługiwał się także wieloma innymi nazwiskami, równie fikcyjnymi jak to, pod którym przeszedł do historii. Był przedstawicielem rosyjskich Żydów urodzonych na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. O ile większość z nich żyła z handlu i rzemiosła, o tyle ojciec Trockiego był bogatym rolnikiem, który zatrudniał w swoim gospodarstwie służbę. Z kolei matka Trockiego była mieszczanką pochodzącą z Odessy. To ona zaszczepiła synowi zamiłowanie do kultury. Pierwszą szkołą, do której uczęszczał Trocki, był typowy żydowski cheder. Trocki jednak nigdy nie nauczył się ani jidysz, ani hebrajskiego i dość szybko odszedł od swoich żydowskich korzeni.
Krótko mówiąc, stał się całkowicie wykorzenionym kulturowo Żydem. Był więc dobrym kandydatem do pracy rewolucyjnej. Mieszkając w Odessie, ukończył gimnazjum i mocno zatopił się w atmosferze tego miasta, mającego wtedy kosmopolityczny charakter. Wtedy też wykształcił w sobie cechy, które stały się kośćcem jego charakteru. Najważniejszą z nich było przekonanie o swojej wyższości, co jednak utrudniało mu nawiązywanie przyjaźni i sprzyjało poszerzaniu liczby wrogów. Dość wcześnie Trocki zaangażował się w działalność rewolucyjną. Jak wszyscy rosyjscy rewolucjoniści, był wielokrotnie aresztowany przez carską ochranę i zaliczył więzienia oraz zesłanie. Pobyt na zesłaniu należał do martyrologicznego kanonu wszystkich rosyjskich rewolucjonistów. Podobnie jak Lenin, Trocki nie wspominał pobytu na zesłaniu źle. Po latach mówił o nim tak. Czas spędzaliśmy na chóralnym śpiewie i głośnej lekturze. Cieliśmy drzewo, sprzątaliśmy i pomagaliśmy w kuchni. Czytaliśmy wszystko, co było pod ręką, od Marksa po literaturę piękną. Ja zajmowałem się dziennikarstwem. Nie był to więc dla niego okres całkowicie stracony. Trocki uciekł jednak z zesłania. Na emigracji spędził prawie połowę swojego życia. Najpierw przed rewolucją w Europie Zachodniej, Francji, Szwajcarii, a potem już po śmierci Lenina, gdy został zmuszony przez Stalina do opuszczenia kraju, przebywał w Turcji, Danii, Francji, a potem Meksyku. Podobnie jak Lenin, Trocki poza konspirowaniem i pisaniem artykułów prasowych niczego innego na emigracji nie robił. Zawsze był typem zwierzęcia politycznego i właśnie to było głównym powodem jego politycznego zaangażowania. Gdy w 1903 roku w socjaldemokratycznym rosyjskim ruchu rewolucyjnym doszło do podziału na frakcję bolszewików i mięszewików, Trocki znalazł się w tej drugiej. Tak naprawdę do bolszewików przyłączył się dopiero w październiku 1917 roku, gdy postanowił wesprzeć Lenina. Cenił go i było odwrotnie. Lenin cenił również jego. Od tamtej pory jego losy były już nierozerwalnie związane z Leninem. Trocki był wtedy postacią numer 2 w bolszewickiej Rosji. Nie oznaczało to wcale tego, że był wtedy ślepo zapatrzony w wodza rewolucji październikowej. Było nawet odwrotnie. Obaj kłócili się, ale raczej nie o cele bolszewickiej rewolucji, tylko o strategię działania bolszewików. Z tego właśnie powodu Trocki nazywał Lenina Robespierrem i zarzucił mu brak elastyczności w myśleniu. Lenin nie był wcale dłużny i obrzucał go podobnymi epitetami. Gdy Lenin zmarł, jego następca Józef Stalin nie omieszkał wyciągnąć Trockiemu kąśliwych opinii na temat wodza i zrobić z nich użytek, czyli przedstawić Trockiego jako zdecydowanego wroga bolszewików. Największym dokonaniem Trockiego w czasie rewolucji bolszewickiej i wojny domowej było stworzenie Armii Czerwonej. Wprawdzie Trocki nie miał żadnego doświadczenia wojskowego, ale okazał się bardzo sprawnym organizatorem. Utworzenie Armii Czerwonej pozwoliło bolszewikom utrzymać władzę w państwie w najtrudniejszym dla nich okresie. Trockiemu udało się ją zbudować, ponieważ był elastyczny w poglądach i jeszcze bardziej elastyczny w wyborze swoich metod działania. Tworząc Armię Czerwoną, Trocki skorzystał ze wsparcia dawnej carskiej kadry oficerskiej. Dobrze wiedział, że bez jej pomocy bolszewicy nie będą w stanie pokonać białych. Aby zapobiec dezercjom z Armii Czerwonej, wprowadził zasadę odpowiedzialności zbiorowej.
Dotyczyło to w szczególności oficerów, których rodziny miały ponieść odpowiedzialność za ich ewentualną dezercję. Zorganizował także oddziały zaporowe, które podążały za oddziałami liniowymi Armii Czerwonej i strzelały do wszystkich wycofujących się żołnierzy. Trocki był niezwykle bezwzględnym i okrutnym w walce z wrogiem. Akceptował w niej użycie wszelkich dostępnych środków, włącznie z tymi najbardziej krwawymi. To wszystko zadecydowało o jego skuteczności w działaniu. Maksym Gorki napisał o Trockim słowa: pokażcie mi innego człowieka, który potrafiłby w niecały rok zorganizować niemal wzorcową armię, a do tego zyskać szacunek fachowych wojskowych. My drugiego takiego człowieka nie mamy. Wojna domowa, a potem wojna z Polską były dla Trockiego tylko etapami w rozwoju światowej rewolucji. Trocki był głęboko przekonany o tym, że bolszewicy opanują cały świat, ale po śmierci Lenina stał się ofiarą jego następcy, Stalina. Przy czym stał się ofiarą, która była tak samo bezwzględna jak kat. Trocki był bowiem współtwórcą bolszewickiego aparatu terroru, który później został rozwinięty i udoskonalony przez Stalina. Ten aparat terroru pastwił się nad rosyjskim społeczeństwem i rosyjską cerkwią. Tą ostatnią Trocki nakazał prześladować, uważając, że jest to całkowicie zgodne z bolszewicką doktryną. Mówił nawet o tym wprost, że im więcej uda nam się rozstrzelać reakcyjnego kleru, tym lepiej. Ale Trocki nie radził sobie w partyjnych rozgrywkach o władzę. Geniuszem w nich okazał się Stalin, który najpierw ograł, a potem wykończył wszystkich konkurentów, którzy mogliby mu zagrażać. W ciągu zaledwie kilku lat Trocki z drugiej osoby w państwie stał się wrogiem bolszewickiej partii, którą niepodzielnie rządził już wtedy Stalin. Musiał więc opuścić bolszewicką Rosję. Gdy znalazł się na Zachodzie, stał się kimś w rodzaju gwiazdy, niezwykle popularnej i rozchwytywanej. Za swoje książki i artykuły prasowe otrzymywał wtedy krocie. Między innymi za książkę Historia rewolucji rosyjskiej, opublikowaną w odcinkach przez amerykański dziennik Saturday Evening Post, otrzymał niewyobrażalną wówczas kwotę ponad $45,000. Ale te sukcesy nie mogły już zmienić jego politycznej kariery. Był już w szponach sowieckiej bezpieki. Ta ostatnia usadowiła w jego otoczeniu swoich tajnych agentów. Jednym z nich był niejaki Mark Zborowski, który stał się najlepszym przyjacielem jego syna. Ten ostatni zajmował się wtedy wydawaniem antystalinowskiego biuletynu opozycji oraz książek i pism ojca. Zanim się one oficjalnie ukazały, Stalin mógł już je przeczytać. Po jednej z lektur Stalin postanowił zamordować Trockiego. Ale wszystkie podjęte próby w tym zakresie, w tym ostrzelanie domu Trockiego w meksykańskim Coyoacán z karabinów maszynowych przez prawie 20 napastników, do tego nie doprowadziły. Trocki zdołał przetrwać te zamachy. Jego zamordowanie stało się możliwe dopiero wówczas, gdy w jego otoczeniu znalazł się Ramon Mercader. 20 sierpnia 1940 roku Mercader uderzył z zaskoczenia Trockiego czekanem w tył głowy, gdy ten siedział przy swoim biurku nad biografią Stalina. Ciężko ranny Trocki kilkanaście godzin później zmarł w szpitalu. Jego pogrzeb zgromadził prawie 300 000 osób i utrwalił jego wizerunek jako ofiary Stalina. Po wyjeździe ze Związku Sowieckiego zemsta Stalina dotknęła również innych członków rodziny Trockiego. Między innymi jego starszego brata Aleksandra oraz jego młodszej siostry Olgi, która również została aresztowana i rozstrzelana.
Taki sam los spotkał jej męża i jej dzieci. Z kolei druga siostra Trockiego, Liza, tylko cudem uniknęła śmierci. W równie tragicznych okolicznościach zginęli prawie wszyscy bliscy Trockiego. Jeszcze przed śmiercią Trocki napisał, że Jagoda, szef sowieckiej bezpieki, spowodował przedwczesną śmierć jednej z moich córek, drugą zaś doprowadził do samobójstwa. Aresztował również 2 moich zięciów, po których wszelkie ślady zaginęły. GPU aresztowało również mojego młodszego syna, Sieriożę, który również zniknął bez wieści. To wszystko utrwaliło przekonanie, że Trocki za obnażanie krwawego reżimu Stalina zapłacił najwyższą cenę. A skoro tak, to warto przywoływać jego imię wszędzie tam, gdzie toczy się walka o wolność i sprawiedliwość. I dlatego właśnie imię Trockiego tak często było na Zachodzie przywoływane. I również dlatego do dzisiaj pozostaje on bohaterem zachodnich intelektualistów. Jest już do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, Centurion Finance ASI, spółka akcyjna i Q Logos, projekt wolnościowy zrzeszający ludzi z otwartym umysłem, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.